Był jednym z ulubionych aktorów przedwojennej Polski. Występował w Niemczech, Austrii oraz Francji. Zawsze podkreślał swoje częściowo polskie pochodzenie. Spośród wszystkich miast, a bywał w Berlinie, Paryżu i Wiedniu, najbardziej kochał polską Warszawę. Jeszcze we wrześniu 1939 roku wyciągał ludzi spod gruzów, by w kilka tygodni później oficjalnie przyłączyć się do Niemców i zostać symbolem narodowej zdrady. Kim był Igo Sym? I jak wyglądała jego droga od powszechnie lubianego amanta po znienawidzony symbol kolaboracji. Karol Antoni Juliusz Sym, znany później jako Igo, urodził się 3 lipca 1896 roku w Innsbrucku, w polsko-austriackiej rodzinie. Polskie pochodzenie ojca Antoniego wyraźnie wpłynęło na wszystkie dzieci Symów, w których wychowaniu nieobce były elementy związane z polskością, począwszy od nauki języka, poprzez świadomość utraconej w XVIII wieku ojczyzny. Stosunkowo szybko zresztą Symowie znaleźli się na terenach dawnej Rzeczypospolitej. W związku z pracą ojca przenieśli się do Lwowa, gdzie Igo uczęszczał do szkół, odnosząc z nich zresztą bardzo dobre wyniki. W momencie wybuchu I wojny światowej przyszły aktor miał 18 lat i tym samym jako poddany cesarza austriackiego został wcielony do cesarsko-królewskiej armii, w której dosłużył się stopnia podporucznika, wykazując się niemałą odwagą i odnosząc podczas tej wojny poważne rany. Zakończenie I wojny światowej nie oznaczało dla Syma pożegnania z armią. Wręcz przeciwnie. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ochotniczo wstąpił on do batalionu bielskiego 12 Pułku Piechoty, gdzie pełnił służbę jako adiutant. Rozkazy zaprowadziły go na południe kraju, gdzie wziął udział w polsko-czechosłowackim konflikcie zbrojnym o Śląsk Cieszyński. Wierna służba doprowadziła go do stopnia porucznika, który otrzymał w 1920 roku. Tym niemniej Igo, mimo jak najlepszych warunków, nie chciał wiązać z wojskiem swojej przyszłości i mimo możliwości otrzymania od przełożonych bardzo dobrych referencji, postanowił obrać inną drogę. Najpierw podjął studia, z których bardzo szybko zrezygnował. Potem pracował administracyjnie, by ostatecznie zainteresować się filmem i zacząć rozwijać tę pasję w kierunku zawodowym. Tym samym podjął naukę w Instytucie Filmowym, którą ukończył w 1924 roku, co stało się punktem wyjścia do rozpoczęcia realnej aktywności aktorskiej. Pierwszą większą rolę otrzymał w filmie kryminalnym pod tytułem Wampiry Warszawy – Tajemnica taksówki nr 1051. Film niestety nie zachował się do naszych czasów, jednakże z relacji wiemy, że był to udany debiut Syma, po którym zaczęto mu składać kolejne propozycje. O Syma bardzo szybko upomniała się jego pierwsza ojczyzna, czyli Austria, do której stolicy, Wiednia, udał się w 1926 roku, by wziąć udział w swoim pierwszym zagranicznym filmie pod tytułem Pratermici, który w Polsce promowano pod nazwą Dziewczyna z Prateru. Okres ten jest ważny również z tego powodu, że to właśnie od tego momentu Karol Antoni Juliusz stał się Igo Symem. Wraz z przybraniem pseudonimu zaczął się faktyczny rozwój kariery Igo Syma, jak i również nie tylko poznanie, ale również zagranie obok wielkich nazwisk. W Wiedniu Igo zapoznał się z Janem Kiepurą czy Kazimierą Skalską oraz zagrał u boku Nity Naldi, która wcześniej występowała wraz z samym Rudolfem Valentino, co dla Syma było niewątpliwym wyróżnieniem i nobilitacją. Sym stanął zresztą na wysokości zadania i jak relacjonował dziennik Suwalski z 25 września 1926 roku, Nita Naldi stwierdza, że Sym przypomina pod wielu względami jej znakomitego partnera i wróży utalentowanemu warszawianinowi świetną przyszłość. Wiedeński debiut był początkiem wielkiej kariery. Po filmie Die Pratermici, a następnie Tingeltangel przyszedł czas na film Cafe Electric, w którym Igo Sym wystąpił obok samej Marlene Dietrich. Marlene nie była wtedy jeszcze wielką gwiazdą, ale już wtedy wzbudzała powszechne zainteresowanie swoim talentem oraz zachowaniem. Na temat Syma i Dietrich sporo było plotek, aczkolwiek dzisiaj odrzuca się teorie głoszące ich romans, choć kto wie. Faktem jest, że Igo Sym uczył ją grać na pile. Nabyte umiejętności wykorzystała pod koniec wojny, gdy grała na tym narzędziu koncerty dla amerykańskich żołnierzy. Lecz o tym Sym nie mógł już wiedzieć.
Produkcji, w których wcześniej i później zagrał Igo Sym, było naprawdę bardzo dużo i nie sposób ich omówić w niniejszym materiale, nie to jest zresztą jego celem. Podkreślmy jednak, że zagrał w blisko 40 filmach, z których każdy przynosił mu rosnącą popularność. Igo grał w austriackich, niemieckich, francuskich i oczywiście polskich filmach. Był nie tylko aktorem, ale również muzykiem. Grał na fortepianie oraz śpiewał. Były to umiejętności niezbędne do podjęcia kariery teatralnej, co oficjalnie nastąpiło 22 grudnia 1931 roku, gdy Sym zadebiutował na deskach Teatru Radiowego Banda, którego kierownikiem literackim był sam Julian Tuwim. Na deskach teatru spędził kolejne kilka lat, każdą niemal rolą zyskując dużą sympatię widzów. Powrót do światowego filmu nastąpił w drugiej połowie lat 30. Wtedy to bowiem Sym zagrał w niemieckim filmie pod tytułem Serenade, przyjmując rolę skrzypka Ferdinanda Lohnera. Premiera filmu odbyła się 26 listopada 1937 roku, a z pracą przy tej produkcji wiąże się prawdopodobnie początek nawiązania przez aktora kontaktów z niemieckim wywiadem. W kilka dni po oficjalnej premierze Sym przybył do kina Urania w niemieckim Szczecinie. Po bankiecie bocznymi uliczkami udał się na ulicę Paradeplatz, gdzie znajdowała się Abwehra, czyli niemiecki wywiad. Tropem Syma poszli funkcjonariusze polskiej placówki wywiadowczej o kryptonimie Port, którą kierował chorąży Kazimierz Ziębewicz, pseudonim Ziem. Mimo sporządzenia oficjalnego protokołu z tej, co najmniej dwuznacznej sytuacji, cała sprawa nie spotkała się z większym zainteresowaniem, a dokumenty po prostu zdeponowano w archiwum. Ciężko wyjaśnić, skąd wzięła się ta ignorancja. Prawdopodobnie funkcjonariusze uznali, że ktoś tak lubiany jak Sym nie mógłby po prostu dopuścić się zdrady. Co więcej, te kontakty tłumaczono jego pochodzeniem albo nawet uznano, że robi to na państwowy rozkaz. Naprawdę bardzo trudno to dzisiaj rozwikłać, tym niemniej warto zauważyć, że czujność wszystkich, nie tylko funkcjonariuszy policji, mogła uśpić sama postawa Syma. Igo nie przejawiał nigdy zainteresowania polityką, wręcz przeciwnie. A jeśli już o niej mówił, szczególnie w kontekście rządów Adolfa Hitlera, głośno jej krytykował, nierzadko w bardzo odważny sposób. Nie wykluczono jednak, że był to element agenturalnej gry. Nie sposób więc dokładnie odpowiedzieć na pytanie, od kiedy i dlaczego Igo Sym nawiązał kontakty z Niemcami. Poszlak jest niestety zbyt mało, choć warto jeszcze wspomnieć o wizytach Syma w tzw. domu niemieckim przy ulicy Fredry 6 w Warszawie pod koniec lat 30. oraz o pewnej sympatii, z jaką niemiecka prasa wyrażała się na jego temat w tym czasie. To jednak tyle, a może aż tyle. W każdym razie nikt nie spodziewał się tego, co nastąpi, gdy Niemcy wkroczą do Polski. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, 29 sierpnia 1939 roku, Ekspres Poranny zamieścił zdjęcie, na którym Igo Sym kopał rowy przeciwlotnicze w związku z nadciągającym widmem wojny. Gdy z początkiem września 1939 roku powołano w Warszawie tzw. Straż Obywatelską, Igo Sym błyskawicznie się do niej przyłączył i trzeba przyznać, że ofiarnie wywiązywał się ze swoich obowiązków, czego najlepszym przykładem jest to, że nie zważając na niebezpieczeństwa, ratował ludzi spod gruzów. Warszawa po bohaterskiej obronie skapitulowała 28 września 1939 roku, a w mieście zaczęli instalować się Niemcy. Rozpoczęła się okupacja, a wraz z nią organizacja nowego życia w mieście. Igo Sym bardzo szybko włączył się w struktury administracyjne władz okupacyjnych, podejmując początkowo pracę w jednym z biur jako tłumacz. Jednakże już w październiku aktor podpisał Volkslistę, co było szokiem nie tylko dla bliskich znajomych, ale również pozostałych Polaków, pamiętających karierę aktora. Od tego momentu aktor bardzo chętnie manifestował swoją przynależność do rasy panów. Podobno widziano go nawet z opaską ze swastyką. Ponadto przechwalał się, że jest zapraszany do samego domu Ludwika Fischera, czyli gubernatora Warszawy. Od samego początku Igo, w przeciwieństwie do pozostałych gwiazd kina, które czynnie włączały się w struktury konspiracyjne, namawiał swoich kolegów, aby dołączyli do niemieckiego przemysłu filmowego. Gwarantował im, że zostaną wielkimi gwiazdami. W obietnice te uwierzyli jedynie nieliczni, pośród których zabrakło tzw. wielkich nazwisk. Ponadto warto podkreślić, że wszyscy ci, którzy przyłączyli się do Syma, zrobili to zazwyczaj na drodze szantażu. Sym dodatkowo informował władze niemieckie o każdej inicjatywie, która mogłaby się im nie spodobać. Wróćmy jednak do relacji z Fischerem, czy w ogóle z Niemcami. Znajomości te nie sprowadzały się jedynie do wspólnych spacerów i rozmów. Aktor stał się niejako ulubieńcem okupantów, którzy uczynili z niego doradcę gubernatora do spraw artystycznych. Wiązało się to z nowymi obowiązkami. W ogóle trzeba zauważyć, że w bardzo krótkim czasie Igo Sym stał się jedną z najważniejszych osób w Warszawie.
Jednym z największych i najlepiej spełniających jego ambicje przykładem było otrzymanie przezeń nominacji dyrektora w Theater der Stadt Warschau, czyli Teatrze Miasta Warszawy. 22 grudnia 1939 roku objął także kierownictwo kina Helgoland, przeznaczonego jedynie dla Niemców. Bez wątpienia jedną z największych, a przy okazji najbardziej parszywych nobilitacji, jaka spotkała Syma, było uzyskanie funkcji kogoś w rodzaju agenta do nowego filmu, będącego jednym z najbardziej obrzydliwych przykładów niemieckiej propagandy. Chodzi oczywiście o film pod tytułem Heimkehr, czyli Powrót do ojczyzny, będącego paszkwilem mającym na celu zdyskredytować Polskę i Polaków, ukazując ich jako prześladowców mniejszości niemieckiej w okresie przedwojennym. Miało to oczywiście usprawiedliwić niemiecką agresję. W telegraficznym skrócie w filmie są sceny, podczas których polscy żołnierze znęcają się nad niemieckimi dziećmi, odmawiają pomocy rannym Niemcom, którzy ostatecznie zostają uratowani przez Wehrmacht. Zdradziecka działalność Syma i przede wszystkim czynny udział w tworzeniu filmu Heimkehr zwróciły uwagę polskiego podziemia. Czym prędzej objęto go obserwacją przez kontrwywiad Związku Walki Zbrojnej, a osobą, która otrzymała rozkaz rozpracowania aktora, był Roman Niewiarowicz, pseudonim Łada. Łada, który przed wojną był aktorem grającym m.in. na deskach Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, został zatrudniony w nadzorowanym przez Syma Teatrze Komedia. Dzięki temu uzyskał możliwość wejścia do jego najbliższego otoczenia, zyskując zresztą bardzo dużą sympatię przełożonego. Igo Sym nawet nie spodziewał się tego, że Niewiarowicz jest zakonspirowanym członkiem podziemia i przez cały okres współpracy darzył go pełnym zaufaniem. O skali tego zaufania świadczy m.in. to, że Igo Sym bez większych oporów i większych podejrzeń zabierał ze sobą Niewiarowicza na różnego rodzaju spotkania z dygnitarzami niemieckimi, podczas których Łada zauważył, jak rozległe kontakty posiada Igo. Początkowo jednak nic nie wskazywało na to, że Sym prowadzi jakieś rozmowy ze służbami policyjnymi. Wydawało się, że jest skupiony jedynie na działalności artystycznej, co z punktu widzenia podziemia miało raczej niską szkodliwość czynu. Wszystko zmieniło się w maju, gdy Niewiarowicz został zabrany przez Syma do siedziby Abteilung Propaganda, w której Igo przywitał się z dyrektorem słowami „Heil Hitler”. Tego już było zbyt wiele i 27 maja 1940 roku nazwisko Igo Syma zostało zamieszczone na tzw. liście osób współpracujących z Niemcami, którą przygotował Związek Walki Zbrojnej. Działalność Syma dla niemieckich służb policyjnych potwierdziło czwarte rozpracowanie, przeprowadzone 12 lipca 1940 roku. Wtedy już Sym prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że jest obserwowany. Stało się to szczególnie zauważalne, gdy otruto urzędnika propagandy Ericha Claudiusa, który współpracował z Symem. Warto zresztą odnotować, że na aktora urządzono później 2 zasadzki, które z różnych powodów się nie powiodły. Igo na pewno musiał coś przeczuwać, ponieważ do Łady dotarła informacja, że aktor planuje na stałe przenieść się do Wiednia. Czas więc naglił i należało czym prędzej przygotować skuteczny plan działania. Niewiarowicz, w obawie przed spodziewanymi represjami, zaproponował, aby otruć Syma. Ostatecznie wybrano bardziej spektakularną formę likwidacji, co teoretycznie miało odbić się szerokim echem i pokazać zarówno Niemcom, że każdego z nich może spotkać kara, jak i Polakom, że nie warto z okupantem współpracować. Termin akcji wyznaczono na 7 marca 1941 roku, czyli na chwilę przed planowanym wyjazdem aktora do Wiednia. Tego dnia, około godziny 7, w kamienicy przy ulicy Mazowieckiej 10, gdzie znajdowało się mieszkanie Syma, pojawili się żołnierze polskiego podziemia. Na próżno szukać dzisiaj oryginalnej kamienicy, która stanęła w tym miejscu w 1863 roku. Została ona bowiem zniszczona podczas powstania. Do naszych czasów zachował się jedynie parter, do którego po wojnie dobudowano nową konstrukcję. Wspomnianymi żołnierzami byli członkowie grupy Zakładu Oczyszczania Miasta, w skrócie ZOM, będącego jednostką kontrwywiadu Związku Walki Zbrojnej na okręg warszawski. Podczas akcji likwidacyjnej dowództwo nad grupą sprawował podporucznik Roman Rozmiłowski, pseudonim Zawada. Wraz z nim w akcji wzięli udział podporucznik Bohdan Rogoliński, pseudonim Szary, oraz kapral Wiktor Klimaszewski, pseudonim Mały. Prawdopodobnie w akcji uczestniczył również Leszek Kowalewski, pseudonim Twardy, który obserwował okolicę i być może z tego powodu nie pojawia się w niektórych relacjach. Kilka minut po 7 żołnierze zjawili się przed drzwiami do mieszkania Igo Syma. O tym, co zdarzyło się później, informuje nas kilka wersji, zazwyczaj różniących się jedynie w szczegółach.
Jedną z najbardziej znanych jest ta przekazana przez Zawadę, który podczas Powstania Warszawskiego 26 sierpnia 1944 roku udzielił wywiadu dla czasopisma Demokrata. Dzień likwidacji aktora zapamiętał on w następujący sposób. Jak to było z Symem, panie poruczniku? Na Syma był już wyrok sądowy. Dowiedzieliśmy się, że 7 marca miał wyjechać do Rzeszy na stały tam pobyt. Musieliśmy się spieszyć. Kto był wówczas z panem? Podporucznik Bohdan Rogoliński, pseudonim Szary, i kapral Mały. Obaj zginęli w późniejszych akcjach. Czy Sym zorientował się, po co panowie przybywają? Raczej nie. Mieszkał na 4. piętrze przy ulicy Mazowieckiej 10. O godzinie 7:10 zapukaliśmy do drzwi. Otworzyła służąca. Czy pana dyrektora Syma możemy prosić? W tej chwili ukazał się Sym, ubrany do drogi. Czy pan Igo Sym? Tak. Czym mogę panu służyć? W tej chwili wystrzeliłem, mierząc Wisa prosto w serce. Strzał był celny, szpicel upadł na twarz bez jęku. Jak się panowie wycofali? Ze schodów zbiegliśmy pędem, później spokojnie rozeszliśmy się do domów. Jak pan zareagował na represje niemieckie? Gdy słuchałem tych komunikatów, wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą. Był moment, że chciałem oddać się w ręce policji. Wziąłem później proszek nasenny. Na drugi dzień jakby ręką odjęło. Oczywiście nie ma powodów, aby podważać relację Zawady, jednakże w konfrontacji z innymi źródłami można do niej dodać kilka kluczowych szczegółów, takich jak na przykład ten, że drzwi nie otworzyła anonimowa starsza kobieta, tylko 33-letnia bratowa Syma. Ponadto w mieszkaniu znajdowały się jeszcze 3 inne osoby. Ponadto sąsiadka Symów, Aniela Lawińska, podkreślała, że tego dnia słyszała dokładnie 2 wystrzały rewolwerowe. Co więcej, Zawada wspominał o wyroku sądowym. W rzeczywistości wątpliwym pozostaje, aby taki wyrok został faktycznie wydany. To dość interesujące zagadnienie dla całej sprawy z punktu widzenia legalności akcji, do której rząd polski na emigracji ustosunkował się bardzo krytycznie. Z korespondencji między delegatem rządu na kraj Cyrylem Ratajskim, generałem premierem Władysławem Sikorskim, komendantem głównym ZWZ-u Kazimierzem Sostkowskim i komendantem ZWZ-u w kraju generałem Stefanem Grotem-Roweckim wynika jasno, że dla rządu londyńskiego likwidacja była zaskoczeniem, które spowodowało zbyt duże ofiary. Sam Władysław Sikorski 17 marca 1941 roku nadał specjalną depeszę do generała Sostkowskiego, w której dobitnie wyraził swoje stanowisko. Sikorski. W związku z zabójstwem Igo Syma i wywołanymi tym faktem represjami niemieckimi, proszę pana generała, by w porozumieniu z panem ministrem Kotem wydał instrukcję do kraju poniechania tego rodzaju aktów ze względu na ofiary, jakie za sobą pociągają. Nie była to odosobniona opinia na emigracji, której przedstawiciele dość zgodnie uważali, że tego typu akcje są nieodpowiednie na obecny czas. Krytykowano nie tylko samą likwidację, ale również jej formę oraz przebieg. Warto również zauważyć, że brak stosownej dokumentacji i porozumienia z najwyższymi władzami spowodował, że politycy rządu londyńskiego nie wiedzieli nawet, kto za tą likwidacją stoi. Można więc przyjąć, że wyrok faktycznie nie został wydany. Potwierdza to nie tylko korespondencja na najwyższych szczeblach władzy, ale również brak jakiejkolwiek dokumentacji zachowanej przy jedynym istniejącym ówcześnie sądzie kapturowym przy Związku Walki Zbrojnej. Jak wyjaśnić całe to zamieszanie? Czy było to zwykłe niedopatrzenie, samowola, przekonanie o tym, że wyrok, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie wystawiony później? Kwestia nie jest zbyt prosta i trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tym niemniej dobrą replikę dla wszelkiego rodzaju domysłów przekazał pułkownik Jan Rzepecki, który w kilkadziesiąt lat po wojnie wskazywał: Dla zastrzelenia Syma nie był potrzebny wyrok. Wystarczyła decyzja komendanta okręgu, gdyż Sym był Niemcem i to wysoce szkodliwym. Słowa te wyjaśniają wiele. Przede wszystkim brak wiedzy na ten temat ze strony Londynu, jak i również swobodę w przygotowaniu i przeprowadzeniu likwidacji. Kwestie prawne, jakkolwiek niezwykle interesujące, nie zmienią faktu, że Igo Sym został zlikwidowany, a sama likwidacja była punktem przełomowym w działalności polskiego państwa podziemnego i przede wszystkim odbiła się bardzo szerokim echem wśród Niemców mieszkających w Warszawie. Śmierć aktora stała się pretekstem do rozwinięcia spirali terroru względem polskiej ludności. Z całą pewnością wynikało to ze strachu, jaki padł na okupantów. Likwidacja Igo Syma, jako jedna z pierwszych tego typu akcji przeprowadzonych przez polskie podziemie, jasno pokazała, że kara może spotkać każdego, kto współpracuje z Niemcami. Niemcy oczywiście nie pozostali dłużni, a terror został skierowany przede wszystkim w kierunku artystów, pośród których Niemcy upatrywali odpowiedzialnych, pośrednio lub bezpośrednio, śmierci Syma.
Ponadto 11 marca 1941 roku, oficjalnie jako odwet za akcję likwidacyjną, w Palmirach rozstrzelano 21 osób. Co więcej, Niemcy zakazali wykonywania produkcji artystycznych w polskich teatrach, rewiach, lokalach gastronomicznych do 7 kwietnia oraz wprowadzili godzinę policyjną od 20 do 5 rano. Ogłoszono również żałobę na terenie całego generalnego gubernatorstwa. Tuż po zamachu rozplakatowano listy gończe za aktorami podejrzewanymi o bezpośredni udział w akcji: Ireną Górską i Dobiesławem Damięckim. Padli oni ofiarą działalności konfidenckiej. Grupie dochodzeniowej Mordkommission Igo Sym doniesiono bowiem, że Damięcki w barze aktorów w podziemiach Teatru Polskiego opowiadał w niewybredny sposób, co Polacy myślą o obnoszącym się ze swoją pozycją Symie. Bez wątpienia los, który spotkał Igo Syma, był sprawiedliwy. Zdrada lubianego przed wojną aktora wzbudziła spore emocje, więc konsekwencje tego kroku nie mogły być dla niego inne. Pojawia się oczywiście pytanie, czy sensownym było wybranie tak ostentacyjnej formy wykonania wyroku. Nie dość, że zabito go prawdopodobnie bez wyroku, to jeszcze uczyniono to w progu jego mieszkania, w towarzystwie świadków. Z pragmatycznego punktu widzenia lepiej było zrobić to po cichu, na przykład poprzez otrucie, co być może uchroniłoby Polaków od niemałych przecież represji. Osobiście jednak uważam, że niemieccy dygnitarze nie uwierzyliby w przypadkową śmierć swojego człowieka i mimo wszystko przeprowadziliby akcje odwetowe. A jakie jest Państwa zdanie na temat aktora, który dopuścił się zdrady? Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Susan Crew i panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.